Gdybyście mieli wolny 1 000 000 euro i chcielibyście sobie kupić dźwig 350 ton i wozić tym dzieci do szkoły albo dać to żonie jako drugi samochód w rodzinie, to pokażę Wam teraz, na co zwrócić uwagę przy zakupie takiego sprzętu. No a tak na poważnie to pokażę Wam dzisiaj, na co zwrócić uwagę, jak kupujecie używany żuraw, co sprawdzić i w jaki sposób to sprawdzić. Ogólnie żurawie można kupować używane, można kupować nowe. No jeżeli kupujecie nowe, to idziecie do Liebherra, do Fauna albo do przedstawicielstwa Demaga, dyskutujecie, negocjujecie i kupujecie. Natomiast jeżeli nie stać Was na nowy żuraw albo z jakiegoś powodu nie chcecie kupować nowych żurawi, bo są takie świetne, bezawaryjne i jest w nich bardzo mało elektroniki napchane i są świetne pod względem diagnostycznym, no to kupujemy używane. A żeby kupić dobry żuraw używany, to na wiele rzeczy trzeba zwrócić uwagę. Dowiecie się tego właśnie w dzisiejszym odcinku. To nie będzie tak, że tylko będę stał i opowiadał, ale na przykładzie naszej 350 pokażę Wam, na co zwrócić uwagę przy zakupie i pokażę Wam po prostu, na co ja zwracam uwagę przy zakupie żurawi. Przy okazji też opowiem parę historii z życia wziętych, czyli parę historii z tego, jak myśmy kupowali żurawie. No opowiem też o sytuacjach, gdzie no, nasi kontrahenci nie zachowali się do końca w porządku i mogliśmy wtopić naprawdę duże pieniądze. Uniknęliśmy też zakupu szrota, który bardzo pięknie wyglądał. A powiem Wam też o transakcji, takiej najlepszej transakcji naszej ever, jaką w ogóle w firmie mieliśmy. Dobrze jest, jak macie jakiegoś znajomego serwisanta zaprzyjaźnionego, zabrać go ze sobą. Ewentualnie jak znacie operatora, który robił całe życie albo dłuższy czas na danym sprzęcie, a macie o tym pojęcie średnie, bo to jest na przykład model, którego wcześniej nie użytkowaliście. Strzelam przykładem, no tak jak my, nie mieliśmy w ofercie wcześniej Demagów, mieliśmy same Liebherry, no więc wzięliśmy po prostu jednego pana serwisanta, który z nami do Włoch z moim bratem i z tatą poleciał i sprawdziliśmy razem z nim ten żuraw. Także jeżeli macie kogoś, kto się zna, to jak najbardziej bierzcie, a jeżeli nie macie, no to proszę bardzo, Arbeit i kupujemy. Ja zawsze się wolę przebrać, dlatego że lubię sobie wejść pod spód, lubię sobie sprawdzić zwrotnicę. I no chociażby zobaczyć, czy cieknie z tego, czy nie cieknie. Jak macie gdzieś w pobliżu handlarza stację diagnostyczną, no to jak najbardziej można na nią pojechać. No ale jak nie macie, to albo bierzecie ze sobą pracownika, który wchodzi i mówi, że szefie, tu cieknie, tu nie cieknie, tam gałki są do wymiany, albo coś innego złego się dzieje, wszystkie węże są popękane i kwalifikują się niebawem do wymiany. Na pewno będzie milion komentarzy pod tytułem, ile coś takiego kosztuje. No różnie, w zależności od tego, jaki macie sprzęt, w jakim wieku, w jakim stanie. Przykładowo, gdybym ja miał wyceniać, no tego na przykład mamy do sprzedania. Krzysiu ostatnio pomalował nam ładnie zderzak, bo leciwie wyglądał i troszeczkę go odświeżyliśmy. Cena, którą ja bym chciał, wywoławcza, to jest 77 500 netto za taką jednostkę małą. No a tutaj mamy jednego z naszych większych kozaków, czyli Demaga AC350 SSL. Jakby nikt nie położył bańki 200, to nawet go nie wystawiam, a zresztą w ogóle go nie wystawiam, bo chyba jest tak piękny, tak wspaniały, jesteśmy mega z niego zadowoleni, bo jest, no mały nie jest, ale jest mały, ale wariat, bo jest na 6 osiach, ma fajny balast. No i tutaj to trzeba liczyć się niestety, bańkę 200 euro musicie wyłożyć za taki sprzęt. A tata właśnie wjechał na bazę, to już od razu mi się skojarzyło, bo zazwyczaj jak jadę z tatą, to wygląda to tak, że no ja się przebieram i sprawdzam, a tata mówi sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to. Także generalnie przydałby się tutaj tak naprawdę, on Wam powinien o tym opowiedzieć, dlatego że tyle co on dźwigów oglądał na całym świecie, tyle co on dźwigów kupił, to z tego można by było historii i odcinek zrobić i jak miał ciekawe, że tak powiem, wyprawy w różne zakątki świata, był nawet w Finlandii, bardzo miło to wspomina, takiego jednego Liebherka 90 oglądać, był no we Włoszech, był w Norwegii, był w Niemczech oczywiście, w Holandii, także kawał świata zjeździł za tymi sprzętami, za tymi złomami, no i ma na pewno doświadczenie i zawsze jak jest jakiś nowy zakup w firmie, to go bierzemy, bo zawsze jego rady są cenne. Wiem, że głównie chcecie dźwigi oglądać na tym kanale, więc nie będę Was tylko i wyłącznie zanudzał moimi opowieściami, ale przy okazji będziemy ten dźwig sprawdzać tak, jakbyśmy go chcieli zakupić. No, on jest taki piękny, że w ogóle tutaj nie trzeba nic sprawdzać, że się stoi przed nim i jest śliczny, piękny, cudowny, natomiast nie dajcie się zwieść. Niejednokrotnie miałem tak, że dźwigi, zwłaszcza w Holandii, które były 10-letnie, okazywały się totalnymi szrotami, że gdybym postawił przy tym na przykład moją 79.2, to w ogóle nie ma podjazdu. Także nie dajcie się zmylić wyglądem. Bierzcie też pod uwagę fakt, że rzadko kiedy kupicie na zachodzie czy gdziekolwiek dźwig prosto od producenta.
Jak się ma swoje dojścia, to się kupi, ale rzadko się to zdarza. Więc no jeżeli kupujecie od handlarza, to jest tak jak u nas, tak? Oni go picują do sprzedaży w jakiś sposób, ładnie wymyją i on zawsze będzie fajnie wyglądał. Przyjechałem wypoczęty, uśmiechnięty do Holandii, czy tam gdzie indziej w jakiś zakątek świata. Przyjeżdżam na miejsce, widzę dźwig. Co patrzę? No przede wszystkim pierwsze co robię, to patrzę na jego stan wizualny. Oglądam sobie go dookoła, czy tutaj nie ma za dużo rdzy, czy tutaj nie ma jakichś wycieków, tak? Sprawdzam sobie wszystkie tutaj, prawda, przewody, sprawdzam sobie węże hydrauliczne, sprawdzam, czy smar wyciska z centralnego smarowania, czy działa. No i patrzymy również na stan ogumienia w tym żurawiu. No tutaj akurat oponki są jeszcze dość, nawet takie dość są. Następnie to już przy samym rozkładaniu, wszystkiego tutaj nie pokażę, bo oczywiście mamy roboty serwisowe i nie będę tam Dawidowi się włączał w paradę, bo ma jeszcze sporo tam pierdółek do zrobienia typu obrysówki i tak dalej. I sprawdzamy przecież co, to przechodzimy, no mówię, patrzę na gumy, patrzę na ogólny stan taki wizualny, a kolejna rzecz, do jakiej przechodzę, no to jest zawieszenie, tak? No i w momencie, kiedy sprawdzamy sobie zawieszenie, jak nie jesteście na stacji, poprosimy Dawidku, a dasz radę tak, żebyśmy sobie kołami mniej więcej pokręcili, żeby tylko sprawdzić gałki i tam luzy ogólne na zawieszeniu? Dźwignij go. A, koła tylko dobijesz, nie? No do góry podniosę, nie? To wtedy jesteś tam. A masz tyle miejsca jeszcze? Dotknął ci? Albo na dupę podpory opuść, nie? Trochę. Bo ktoś, jak nie chcesz mnie to jeszcze? Wiesz co, ja chcę po prostu pokręcić i popatrzeć na gałki tak mniej więcej. Oczywiście to nie jest stacja diagnostyczna, jak jedziecie do handlarza, więc musicie sami to posprawdzać. Dawid teraz podnosi kółeczka do góry. Czyli dźwiga zawieszenie. W Demagu jest właśnie fajna opcja, bo można sobie je tak podnieść. W Lipkerze nie każdym, niestety. No i fajnie, że tutaj może to zrobić z zewnątrz, nie musi za każdym razem do kabiny iść, nie? Wiesz co, one by musiały, Dawid, być odwrotnie, dobite do ziemi i pokręcić mi. Jak na stacji. Ja. To nie wiem, czy sięgną do ziemi, czy go nie opuścić na łapach. O, no i na potrzeby filmu sobie go możemy opuścić. Oczywiście jest bez balastu, obrót jak widzicie jest zablokowany. Tutaj mamy bolec do blokady obrotu. To jako ciekawostka, jako dygresja. W sensie no nie może sobie wiać, on się nie ruszy. No i teraz po prostu, tak jak każdy jeden diagnosta, podchodzimy sobie, patrzymy na stan gałek. Można nimi tutaj, mówię, poruszać, poklepać. Tutaj widzę, że są nawet dość nowe, że chyba były wymieniane. No a kolejna rzecz to jest taka. Dawidku, poruszaj lewo, prawo kierownicę jak na przeglądzie. Tutaj dotykamy, czy nie ma żadnych luzów na gałkach. Patrzymy sobie, czy wszystko jest ok. A kolejną rzeczą, którą też sprawdzamy, no to tutaj, czy nie ma luzów na zwrotnicy. To jakbyś tam z przodu wszedł i mnie tu pokazał, o tak. Tutaj macie zwrotnicę i wkładamy brechę, sprawdzamy luz góra-dół, jak się da. A jak nie, to po prostu trzeba tylko zerknąć na to i tak jak mówię, przyłożyć sobie paluchy tutaj do tych gałek, podotykać je. Generalnie jak są duże luzy na gałkach, to po prostu widać. Dobrze mówię, panie Dawidzie. Jak jest luz, to widzisz na gałce, że jest do dupy po prostu. No jeżeli macie luz na gałkach, no to oczywiście tak jak w osobówce, identycznie. Po prostu auto się nie prowadzi idealnie prosto, tylko cały czas macie jakieś, musicie wykonywać jakieś ruchy na kierownicy, żeby skorygować tor jazdy. Jeżeli chodzi o zwrotnicę, no to tu już jest grubszy temat, bo w momencie jak skręcacie, to możecie nawet poczuć takie pum, puknięcie. No i kolejną sprawą jest jeszcze też sprawdzenie mostów, ale to bardziej też przy jeździe wychodzi. Mówię, warto mieć stację. Czy mosty, które są tutaj zamontowane, tu mamy mosty w ogóle, mamy mosty. I tutaj sprawdzacie też, no ten akurat żuraw ma skrętne z tyłu osie, więc te wszystkie gałki tutaj, które idą do mostów, tak, też po prostu no, kręci wam kierowca, wchodzicie sobie tutaj pod spód, no i możecie sobie na to zerknąć, tak. Jeżeli chodzi o zwrotnicę, no to tak jak mówię, parę razy no, można wziąć brechę i po prostu nacisnąć, gdzie tu mamy, żeby to fajnie pokazać. Skręć, Dawidek, koła w jedną stronę, w drugą.
O tutaj, tak? O to mi chodzi. O ten element. To jest zwrotnica. Tutaj widzę, że też jest ok, ale można po prostu tutaj wziąć brechę, a nawet wezmę brechę, przyniosę. Dobry panie Benku, brechę potrzebuję. Gdzie brecha kojarzę? Jak wracaliśmy z Piły z delegacji, nie, przepraszam, z Gdańska jechałem z miejscowości Ulkowy. Lipkerem, który miał rozwiązane zawieszenie, tak by the way, 40. Jechaliśmy z takim panem, który u nas wcześniej pracował, z panem Edwardem. Nie mieliśmy wtedy CB radia. Wszyscy nam krzyczeli, żeby podjechać bliżej. W końcu jeden kierowca wyszedł i zaczął nas opieprzać, że gdzie macie łączność, nie? A pan Edek wyszedł. Gościu, wypier mi stąd, bo jak nie to brechą. No i tak brechem. I teraz tak. Sadzamy sobie. Smaru u nas mnogo. Ja zawsze to tak sprawdzam. Podnoszę do góry. Jeżeli tutaj nie ma luzu, znaczy, że jest po prostu ok. Jak macie luz, to po prostu jest tak, że jest to wam w stanie po prostu tak sobie latać góra, dół, góra, dół. Jeżeli to jest naprawdę wypierdzielone brechą, jesteście, mówię, w stanie to sprawdzić. Tu się brecha wygina. Na dół też możemy jeszcze ewentualnie spróbować. Ale to jest bardziej w ten sposób. O. Pyk. Nie ma luzu. Można tak każde kółko sprawdzić, no ale generalnie jak już ma się doświadczenie takie w kupowaniu, jak sprawdzisz jedną, drugą, to wiesz, że reszta jest ok. Poza tym to widać, no jak skręcicie kołami, jeżeli ten luz jest naprawdę duży, to brecha jest niekiedy niepotrzebna. Widać, że to wszystko lata i nadaje się do wymiany. Kolejna rzecz, na jaką warto zwrócić uwagę, to są podpory. Ja zwracam przynajmniej uwagę. Mianowicie, jak je wysuwacie, czy one idą w miarę równo, czy te ślizgi, które są wewnątrz, też warto stan ich sprawdzić. Jeżeli podpora się równiutko wysuwa, nie skrzypi i tak dalej, to znaczy, że jest ok i że możemy sobie darować ten temat podpór w takim sensie, że nie będzie trzeba nic z nim robić. Kolejna rzecz, no to sprawdźcie sobie, czy jest smar na tym dźwigu. Ten dźwig, jak kupiliśmy, był czyściuteńki. On był jak nowy po prostu. Natomiast chyba ze 4 wiadra smaru żeśmy dali do obrotu. Dźwigi w ogóle z tamtej firmy stają sobie we Włoszech pod wiatą, elegancko w garażu. Są wypicowane, także no coś pięknego. Natomiast smaru tutaj troszeczkę brakowało, co nas zdraźniło, no bo musieliśmy go trochę niestety wrzucić. Wysuwanie podpór i jazdę, no nie będę tego sprawdzał, bo Dawid sobie grzebie przy sprzęcie, ale możecie to sprawdzić na poprzednim filmie z Bierunia. Jeżeli chcecie to zobaczyć, to po prostu tam to macie egzemplifikację tego wszystkiego, możecie sobie zobaczyć, jak się wysuwają, jak żuraw jedzie. Tak samo nie będę nim jeździł, no bo kolejna rzecz, jaką robię zawsze, oni zazwyczaj mają albo duży plac, albo pozwalają mi wyjechać. No jeżeli wam nie pozwalają się przejechać tym sprzętem, to znaczy, że kłaniacie się nisko, dziękujecie i odjeżdżacie. Natomiast 99% handlarzy daje wam taką możliwość, że siadacie. Jak siądziecie, to przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy żadne kontrolki, żadne błędy nie wyskakują. A drugą rzecz, no czy skrzynia biegów działa prawidłowo, czy nie ma żadnych szarpnięć, czy po prostu wszystko jest ok, jeżeli chodzi o jazdę. To jest jedna rzecz, którą sprawdzamy. No i kolejna rzecz, jaką ja sprawdzam, to musimy sobie tutaj wejść na górę, z tamtej strony może. Dźwig mamy rozłożony. Przyrządu do mierzenia luzu na wieńcu obrotu nie znalazłem, więc dogram tą scenę po prostu kiedy indziej, żeby wam pokazać, w jaki sposób to działa. Ale tata mi pokazał swego czasu wiele razy, jak sprawdzić luzy na stworzniach i na obrocie bez takiego urządzenia. Także zaraz przystąpię właśnie do tego, żeby wam to mniej więcej pokazać. Wejdziemy sobie najpierw jeszcze na górę. Zanim przejdziemy na górę, no to co trzeba sprawdzić? No to co kupujecie, jak na przykład kupujecie ciężarówkę, trzeba podnieść maskę i zobaczyć, jak wygląda silnik. Idziemy zobaczyć silnik. Dawidek! Odpaliłbyś, no! Dół, ja ci dam sygnał kiedy i byśmy po prostu nakręcili, tylko klapy bym se zdjął jeszcze, wiesz? Silnik bym zobaczył. Wczoraj w zasadzie był rozebrany, no ale cóż. Jestem już gotów, by przywitać mokotów bez kłopotu. Ściągamy sobie te fajne takie, panie. O, pyk.
Zdejmiemy sobie najpierw na spokojnie jedną osłonę. Warto zajrzeć, jak kupowaliśmy od Schulza 130, no to zauważyliśmy, że korek oleju jest odkręcony i tak sobie leciało. Zapewnili nas, że dolali tylko 0,7 litra. No ale gdybym nie podniósł, to by prawdopodobnie mieli większy problem ze sprzedażą, bo bez oleju to nic długo nie pojedzie. I co my tu mamy pod spodem? Przepraszam, pod spodem, pod machą. That's what I like. Mercedes. 8. Fajna. No bo takie same jak w Actrosie. Palimy, Dawidku. No i odpalamy maszynę. I patrzymy sobie na silnik. Jak pracuje. Czy nie ma żadnych wycieków. Oglądamy. I tyle, no co będę wam mówił. Wiem, że tu jest wszystko top. Wczoraj były wymienione oleje na górze i na dole. Wymienialiśmy też jakieś przewody chyba tam na górze. No i tyle. Jak kupujecie, zerknijcie sobie na to, czy on ten silnik po prostu nie jest zażygany i czy równo pracuje, bo więcej nie jesteście tak naprawdę w stanie sprawdzić, chyba że macie mechaniora i będziecie podpinać zegary i tak dalej. Jak macie kumatego gościa i znacie kumatego gościa, to oczywiście zawsze warto go mieć, ale to musi być jakiś wasz kolega, najlepiej który zna się na serwisowaniu. A jeżeli już w ogóle ma komputer jeszcze ze sobą, no to już jest w ogóle bajka. Na przykład możecie w dźwigach sprawdzić niektórych, na przykład stan zużycia sprzęgła, tak? I będziecie wiedzieli, czy macie do wymiany, czy nie. Jak macie do wymiany, musicie to doliczyć do kosztorysu waszego zakupu, no bo wymiana skrzyni biegów to jest, sprzęgła to jest wyjęcie skrzyni biegów najczęściej z silnikiem, bo najłatwiej odjechać, wymienić, nie? No ale to są dodatkowe koszty. Ale dobra, bo się rozgadałem. Zamykamy to badziewie i idziemy dalej. Fajny ten demak. Jeszcze jedna złota zasada, nie kupujemy oczami. Czyli nie wszystko złoto, co się świeci. Niejednokrotnie tata już mi powiedział hop, hop, stop. A taka jeszcze dygresja, jak widzicie tamtego fauna, 60, już parę razy był pokazywany. Pojechaliśmy do Magdeburga, żeby go obejrzeć, na pana Hartmuta. Znaczy, nie, pojechałem obejrzeć 50 Grovusa, bo szukaliśmy wtedy 50. No i stał ten Grovus i stało to coś. Mówię to coś, bo to było, mówię, wyglądało jakby było pomalowane taką minią. To tak obskurnie wyglądało. No i sprawdziłem tą 50, mówię, dobra, spoko, tam chwilę pogadaliśmy, bo jeszcze mieliśmy w Lipsku i gdzieś tam po drodze 2 do obejrzenia, bo nie jedzie się w jedno miejsce. Ale mieliśmy, no bo tak, to tam stało rozstawione i tata mówi, ja mówię, tata, nawet nie siadam do tego, zobacz jak to wygląda, nie? To tata mi, siądź. Jak ja se tam siadłem, jak ja to odpaliłem, mówię, no nie, no jeszcze był tańszy od tej 50. Jak już siadłem, zobaczyłem, dobra, sprawdzamy, sprawdziliśmy wszystko i dogadaliśmy cenę i wzięliśmy tamten dźwig. Także no, nie wszystko złoto, co się świeci. No i gdyby taty ze mną nie było, to nawet bym pewnie do niego nie wsiadł. Pojechalibyśmy do Lipska. Pojechaliśmy potem do tego Lipska, ale no i co się okazało, że tutaj mamy rocznik 9.8. Dźwig był elegancki, oprócz tego, że był brzydki. Natomiast pojechaliśmy do tego Lipska obejrzeć tam nówkę, to była chyba 7-letnia, no nówkę, dla mnie nówkę, tak, 7-letnia 55. Jak żeśmy zobaczyli stan zawieszenia, no to żeśmy podziękowali po prostu. To było na takiej kopalni dużej odkrywkowej koło Lipska i tam właśnie mieli na obsługę, na potrzeby tej kopalni dźwig, bo bardzo mały przebieg miał, bo miał jedynie 22 000 km nalatane, ale ta zawiecha była tak, nie wiem dlaczego, była tak wychechłana, że nawet nie było tam do czego w ogóle, nie było na co patrzeć. Zrezygnowaliśmy. Idziemy teraz do dolnej kabiny, bo tam też jest to sprawdzać. Niewiele, ale jednak. No i teraz trzeba nawet wejść do kabiny. Aj, Dawidek wymył, aż miło wsiąść. To, co ja zawsze sprawdzam, trzeba się tym żurawiem przejechać. No ale z racji tego, że się nie możemy przejechać, to sobie go po prostu tylko
odpalimy. Zwracamy uwagę na to, czy nie ma żadnych błędów tutaj na monitorze. Zwracamy uwagę na to, czy wszystkie mechanizmy, podnoszenie, opuszczanie zawieszenia działają prawidłowo, czy te wskaźniki ciśnienia, które są na każdą oś, działają dobrze. No przede wszystkim sprawdzamy, czy zawieszenie się dobrze blokuje, czy podnosi się na manualu tak jak należy i się poziomuje do jazdy. Tak jak wcześniej wspominałem, żeby każde koło miało równy nacisk. Skąd wiem, że jest wypoziomowany właściwie? Naciskam po prostu na auto, on się poziomuje, kontrolka mi wskakuje, że jest ok, a dwa, patrzę sobie jeszcze tutaj na te liczniki z ciśnieniem, które zaraz pokażemy, na który jest od której osi, żeby było tutaj po prostu tego ciśnienia, żeby ono się wyrównało. Co jeszcze? Warto sprawdzić, jeżeli jest, czy działa klimatyzacja, czy jest sprawna. W środku sprawdzamy także, czy są ogrzewania, bo nieraz handlarz lubi wyjąć i w ofercie na przykład jest, że jest Webasto, a nie ma Webasta. I jeżeli jesteście u handlarza, to nie zawsze oni wszystko wyjmą. Zajrzyjcie do schowka, a może jakaś książka serwisowa będzie. Kolega mój miał taki przypadek, co prawda w Polsce, że przyjechał obejrzeć V na 50. Nie będę mówił do kogo ani gdzie. No i na ogłoszeniu była tam chyba 72 000 km, że miał przejechane. No a on sobie właśnie wsiadł, zaczął coś tam grzebać i znalazł jakieś dokumenty niemieckie, starą książkę serwisową, gdzie tam było 132 000 przebiegu już. Sprawdził numer, sprawdził wszystko, no po prostu handlarz był nie do końca uczciwy, najdelikatniej mówiąc. No i też zwróćcie uwagę na ogólny stan. Wiadomo, wyprać zawsze kabinę można, to jest tak jak w osobówce, ale tak jak wspomniałem, mechanizmy wszystkie podnieście sobie go na podporach, zobaczyć, czy wszystkie napędy działają, czy działają wszystkie blokady, zawiecha. No i czy ogólnie jak dodajecie gazu, czy maszyna gwizda, czy to jest jakieś nieporozumienie i nie warto tego brać. Oczywiście wszystkie światła i tak dalej, ale tu już są takie bardziej pierdołkowate pierdoły. I to w zasadzie byłoby na tyle. Tutaj mamy na każdą oś nawet opisane tom, który za co odpowiada, licznik. Po prostu jak go poziomujecie, te zegary muszą być wszystkie mniej więcej, no muszą mieć równe ciśnienie dobite, a w momencie jak go opuszczacie i chcecie wiedzieć, czy silnik już jest na maksa opuszczony, te zegary muszą po prostu sobie zejść na dół. Jak opuszczamy zawieszenie. Do zera po prostu schodzi wszystko. Tutaj mamy jakieś, zawieszenie, że nie jest i coś tam, jakiś zajączek. A tak, to gwizda maszyna i jedzie pięknie. Prowadziłem to z Gdańska osobiście, bo żeśmy go odbierali, gdyż płynął promem ostatni raz, ale wtedy płynął promem. I z Gdańska pierwsze co to nim przyjechałem, przeprowadziliśmy go i to była moja, że tak powiem, pierwsza jazda. Inna bajka niż Liebherr. W ogóle jak ktoś by mnie spytał, jak jest na demagu, jak się pracuje na demagu, to nie znam innego określenia w zestawieniu do Liebherra, jak powiedzieć inaczej. Nie tak samo, inaczej. Nie wiem, inaczej nie umiem tego określić jak inaczej. Idziemy do góry. Dawidek nam silnik odpalił. Obrócę się. A tu jeszcze tak czysto nie jest, bo sprzęcik po robocie. Ała, kurde bele. No ale to już niedługo. To, czego nie lubię w tym demagu, to oprócz tego, że generalnie ten dźwig mi nie leży. No właśnie, jakieś tam cuda na kiju. Puścimy sobie zawiesia do sprawdzenia. Ten dźwig akurat ma to do siebie, że lubi gaz, więc nie będę go żałował, tego gazu. To, co mnie denerwuje w demagu, to jest ten deadman na joysticku. Wszyscy mówią, że można się przyzwyczaić, ale ja jakoś nie lubię się przyzwyczaić, nie umiem się przyzwyczaić, może tak. A dwa, no nie ukrywam, powiem kolejny raz, ten żuraw konkretny, pomimo że jest mega, jeżeli chodzi o parametry, serwis, sztywność, to nie leży mi. Najdelikatniej mówiąc, mi po prostu nie leży. Zdejmiemy zawiesia i zobaczymy co i jak dalej. I don't like it. Jonasz pojechał BMW V12 i dziękuję, do widzenia. Się będzie smolił. No i teraz co? Sprawdzamy sobie górę, czyli sprawdzam po prostu ruchy. No to już jak każdy operator, tak? Kto czuje, kto nie czuje, no to sobie sprawdza. Żeby sprawdzić luz na obrocie, to muszę zsunąć teleskop, już sobie wklepałem tam, że jest na 0. Tutaj mamy tak akurat troszeczkę, że
Teraz wózek musi sobie wyjechać. Najpierw nie ma tak, że dajemy na przykład na dół albo do góry na stałe jak w Liebherrze, tylko musimy go pyk, pyk, w każdą stronę, że tak powiem, bolcować. Ja muszę wiedzieć, czy on jedzie do góry, czy na dół. W Liebherrze już to idzie automatycznie. Jest fajne zabezpieczenie pad, prościutkie, eleganckie. A teraz po prostu sprawdzam poprawność działania teleskopów. Za każdym razem, jak jesteście na oględzinach, no to musicie sobie żuraw rozłożyć i musicie sprawdzić, czy wszystkie mechanizmy typu no właśnie bolcowanie teleskopów, dalej przejdę do pooglądania sobie stworzni i tak dalej, czy to działa prawidłowo. Tu działa, bo się zmienia i teraz mamy strzałeczkę w dół, dajemy joystick na dół z powrotem i człon się zsuwa. No w Liebherrze jest tak, że wystarczy dać w jedną stronę i to idzie automatycznie. Widzimy, że wszystko działa, nie ma poblokowane, nic, żadnej blokady nie mamy włączonej, więc w tym przypadku było tak, że tata go z Rolandem zobaczył, to już było wiadomo, że go kupią. Mówi od pierwszego wrażenia, no ale jeszcze z jednym panem serwisantem go sprawdzili dość dobrze i powiedział, że konkret dzik, rzeczywiście tak jest. Ale wracając do meritum, no tak jak mówię, musicie sobie posprawdzać, jak te ruchy chodzą, czy nie szarpie, jak to po prostu chodzi na górze jako typowo z pozycji operatorskiej. Wiadomo, że wszystkiego nie sprawdzicie, bo tutaj mamy wciągarki różnego rodzaju. Jeżeli jest dodatkowy osprzęt, czyli przedłużenie kratowe, no to wiadomo, że żaden handlarz nie pozwoli Wam tego zapinać i nie macie na to czasu, żeby montować żuraw cały dzień. Ale zdarza się też, że oglądaliśmy żurawie na robocie, to wtedy no, zależy w jakiej jest wersji, to w takiej go oglądacie. Jak coś szarpie na joysticku, to całą kabiną szarpie po prostu, to czuć na całym żurawiu. Natomiast co jeszcze sprawdzamy? No bo to tak, jesteśmy na górze, wleźliśmy na górę. Silnik jak sobie oczywiście chodzi. Tutaj z boku mamy silnik, klapę, więc podnosimy go może najpierw właśnie. Zobaczymy, jak wygląda silnik. Jak już mam robić zakup kontrolowany, to pokażemy. No i tak jak na dole analogicznie, jeżeli mamy silnik u góry, nowe żurawie niestety mają tylko silniki na dole. Większość nowych żurawi może tak. No i też sobie trzeba popatrzeć, czy tutaj wszystko jest ok, czy nie ma żadnych wycieków, czy pracuje równo ten silnik. Ten jest ideolo. No niestety nikt tego nie chwali. Nie słyszałem jeszcze, żeby ci, którzy kupili nowe żurawie, chwalili sobie to jakoś mega. Mówię to o operatorach, bo właściciele niekoniecznie chcą się do tego przyznawać, no bo wszystkie są fajne. Natomiast no, jak też pogadam z serwisantami, no chodzi to, tak mówią, no chodzi to, tak? Tylko wyskoczy Ci błąd z AdBlue i jedziesz 40 na godzinę albo blokują Ci się tam jakieś systemy, jakieś... Nie jestem tego zwolennikiem, ok, do tam 70 ton to jeszcze rozumiem, ale dawanie jednego silnika do 650 nowej, albo że na jednym silniku idą wszystkie nowe te Demagi 450, dla mnie jest to nonsensowne, osobiście uważam, że powinni mieć drugi motor na górze. No ale wiadomo, koszty. Producenci na tym oszczędzają, a ekologia, ekodebilizm to jest tylko wymówka. Idziemy dalej. Aha, co sprawdzamy dalej? Warto jechać we dwóch. Dlaczego? No jeden siedzi w kabinie i pracuje, drugi patrzy, tak? Parę razy oglądałem sam żurawie, ale no mówię, na tyle co się znam, to się znam. Zawsze sobie trzeba tak, wejść na górę, popatrzeć tutaj na stworznie. Tutaj widzimy, że są nasmarowane fajnie. Stworzeń to jest taki dupny bolec pierdolec, który to jest stworzeń, tak? On trzyma główny element wysięgnika. Jest ich pełno. Tam mamy stworznię od siłownika, na górze mamy stworznię od siłownika i trzeba po prostu posprawdzać, czy na tych stworzniach nie ma luzu. Stan liny tak samo. Obejrzyjcie sobie, najlepiej rozwincie całą. No i też warto mieć kogoś w kabinie, a drugi, żeby stanął na wciągarce i po prostu popatrzał, czy ta lina aby na pewno nie jest w całości
aby na pewno jest w całości, nie jest nigdzie żadna splotka uszkodzona. Kolejną rzeczą, na którą ja zwracam uwagę, to jest też to, że wchodzę sobie zawsze tu, akurat mamy ładnie umyte. Patrzymy na stan węży hydraulicznych i zaglądamy sobie zawsze do środka na tyle, na ile możemy do teleskopu. Nie wiem, czy coś tu akurat zobaczymy. Niewiele, bo raz mówię wymyte, dwa wiemy, że sprawne, bo moje. Patrzymy tutaj też na całą hydraulikę, czy nie ma żadnych wycieków. Plus do tego tutaj oczywiście też patrzymy sobie na złącze obrotowe i na te stworzenie. Tutaj jak widać, jak ostatnio mówiłem, mamy dwie kalamitki takie specjalne dorobione do smarowania, bo mieliśmy z tym problem. Z tamtych stworzni, tego na górze na pewno tak samo. Trzeba wszystko posprawdzać. Warto też zerknąć, czy smarowanie działa centralne jak należy. Wiem, że działa, więc nie będę świrował. Sprawdzasz na bieżąco, to jesteś pewien, tak? Czy ubywa, czy nie ubywa. No i tak jak mówię, z boku też tutaj mamy kolejne węże hydrauliczne. Też zobaczyć ich stan. To, co mi się w tym konkretnym dźwigu podoba, że nie ma ani jednego pomalowanego kabla. Ani na biało, ani na żółto. Są wszystkie kable czarne. Gdyby mi się kiedykolwiek zdarzyło w życiu, że będę chciał kupić nowy dźwig, to moim pierwszym wymaganiem będzie to, że ani jeden może ma nie być pomalowany. Jest to bardzo fajne. Przy odkręcaniu i tak dalej nie ma tej farby. Ma być wąż hydrauliczny czarny i koniec, kropka. No i co teraz przystąpimy do tego, żeby sprawdzić luz na obrocie. Przy okazji, jak sprawdzacie ten luz na obrocie, no to wychodzi, czy jest też na stworzniach i tak dalej. Tylko tak jak powiedziałem, poproszę teraz o pomoc Dawida. Zejdziemy z kreatywnym na dół i powiem Wam, jak ja to sprawdzam. Bo nie wszyscy tak sprawdzają, może nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale tak sprawdzam luz. Jak nie mam miernika. Miernik niestety jest gdzieś, ale nie wiem gdzie, nie umiem go znaleźć. Jak wróci Roland, to pewnie dogram scenę, no chyba, że jakimś cudem go dzisiaj znajdę. W jaki sposób sprawdzamy luz? Najlepiej mieć miernik, ale że nie mam miernika dzisiaj, albo mam, ale nie wiem gdzie go mam, a nie wiem jak go znaleźć, to sprawdzę w taki sposób, który mi kiedyś mój tata pokazał. Klasyczny, no jak macie mega duży luz na obrocie, to nawet widać, jak któryś dźwig podnosi po prostu ciężar, że mu się dupa całkowicie sama dźwiga do góry. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o sprawdzanie, no to ja zawsze kładę sobie wysięgnik na koźle i dobijam do kozła. Drugi patrzy operator albo ja na dole, czy po prostu jest luz, czy go nie ma, tak? Zaraz poprosimy Dawida, a my zejdziemy na dół, żeby to nagrać. Co to znaczy, że masz luz na obrocie? No każdy operator Ci to powie jakby własnymi słowami. Jak masz duży luz na obrocie, to po prostu czujesz, że w momencie, kiedy podnosisz ciężar, cała operatorka pochyla się do przodu. Jak opuścisz, powiedzmy bardziej gwałtownie go i szybciej, to potem jest też takie pyk, pyk, po prostu kabinka się cała buja. No a co to powoduje? No raz, że ten obrót może zlecieć po prostu i go zerwiesz i położysz dźwig, a dwa, jak już jest ten luz rzeczywiście za duży, to się nie obrócisz, bo po prostu on tak trze, no i go zwyczajnie zatrzesz. A jak sprawdzamy luz? No poproszę Dawida, żeby wsiadł teraz właśnie do kabinki i no pokażę Wam, jak ja to sprawdzam. Po prostu kładziemy głowę na kozioł, stajemy sobie w tym punkcie i tutaj macie śruby, na których jest przekręcony obrót i patrzycie sobie, czy on ma luz, czy nie. Zaraz zobaczymy, zaraz Wam to powiem. W dwie strony sprawdzamy, kładziemy go i delikatnie dobijamy do kozła, a w drugą stronę, jak podnosimy przy podnoszeniu, też patrzymy sobie, czy on jest. Szkoda, że akurat nie mam żadnego obrotu do wymiany, bo bym Wam pokazał. Wszystkie w miarę jako tako u nas są ok. W paru żurawiach już wymienialiśmy. O, Dawidek sobie zablokował obrót. I powolutku sobie dobijamy zaraz wysięgnikiem. Patrzymy sobie na obrót. Dobij, Dawidku! Dobra, podnieś do góry! Sztywniutko! Jeszcze raz! Dobijamy stworzniem.
do góry. Tu na oko nawet nic nie widać w tym momencie, więc widzicie, że tu się nic nie ruszało, że ten obrót jest ok. Natomiast jak będę miał miernik, tak jak mówię, nagram scenę, bo wtedy macie no, zmierzony perfekcyjnie i wiecie ile macie luzu na obrocie, nie? Przy okazji, jak też również kładziecie na kozioł i z powrotem podnosicie, można też sprawdzić stan tych stworzni, a tamtego, który jest przy kabinie operatora, no można też sprawdzać w taki sposób, że po prostu siłownik pach. Możemy go sprawdzić zresztą. Daj na maksa łepa do góry, Dawidku. Sprawdzimy luz na tych bolcach. Służę panu uprzejmie. W takiej knajpie byłem kiedyś w Warszawie. Był taki stary szatniarz. Ona się Dom Polski nazywała ta knajpa. Miał taki słoik napiwków, ale jak mi zdjął płaszcz, to nigdy mi nikt płaszcza nie zdjął. Szanowny panie, służę panu uprzejmie. Łaskawy panie, on mówił. Łaskawy panie, służę panu uprzejmie. Byłem bardziej zachwycony tym szatniarzem niż tą knajpą i tym żarciem. Mega fajny gość. W francusku, tak cię brał, tu zapraszamy. Ale miłe takie to było. No i tu sobie dobijacie. To też można i luz na obrocie sprawdzić, i luz na stworzniu. Dobra, tu Dawid bierze łepa na maksa na siebie. No ciężko coś pokazać, no bo tu no nie ma co sprawdzać akurat w tym żurawiu. Ja nieskromnie powiem. I do samego końca go. I patrzymy sobie tutaj z boku, czy coś się ruszy. O! No nic, obrót sztywniutki, bolet sztywniutki, całym dźwigiem zatargało, więc jest gitara, no. Mi tego nikt nie musi mówić. I jedziemy teraz sobie na dół. I stop Dawidku na chwilę. Kolejna rzecz, bo jeszcze zapomniałem. Jak sprawdzacie tu, to sprawdźcie sobie też tamte dwa, które są od mocowania tego głównego elementu wysięgnika. Co ja jeszcze oglądam? No tyle. Wszystko to, co jest. No, oczywiście to tak jest skrótowo wszystko, ale trzeba poświęcić na to pół dnia, tak? Przyjechać, przejechać się, pojeździć tym teleskopem, pojeździć liną, sprawdzić go na wszystkie możliwe sposoby, czyli siąść i po prostu targać nim półdniówki cały dzień, bo tyle to zazwyczaj schodzi. Idziemy na dół do kabiny, bo pada, opowiem parę historii, opowiem też to, co przeżyliśmy. O, może tak. Kiedy się doposażamy i kupujemy kolejny sprzęt? Część firm wyznaje taką zasadę, że no, mam robotę, kupuję. Nigdy nie kupowaliśmy żurawia pod jakiś kontrakt, pod daną robotę, którą mieliśmy mieć. Po prostu to jest tak, że jeżeli nie masz danego żurawia w ofercie, to nikt cię o niego nie zapyta. Ale w momencie, kiedy on się pojawi, no to nagle dostaniesz i spływają do ciebie zapytania ofertowe. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. No mogę sobie napisać na stronie, że mam 500, ale jak jej nie mam, to zapytania nie dostanę. A jak ją mam, jak ją kupiłem, na przykład kupiliśmy 800 i zapytania po prostu zaczęły spływać same. 250 jak kupowałem, to też miałem taką sytuację, że no okej, kupiliśmy, miałem mieć 3 miesiące roboty z miejsca na start od razu jak przyjechała, no ale niestety temat się wysypał i zamiast 3 miesięcy było 0. Musiałem po prostu to sprzedawać gdzie indziej, tak? Także udawało się, kiedy kupujemy, kiedy wiemy, że to jest to, że przydałoby się, że możemy więcej tym żurawiem zrobić, że są gdzieś tam, nie w perspektywie może, ale że dużo się dzieje. Na przykład jak kupowaliśmy gąsienicę, to zastanawialiśmy się, czy brać gąsienicę, czy brać kolejną 800. Mieliśmy nawet jedną ofertę kolejną. I 800, nie 700, są takie dźwigi AC800. Zrobię kiedyś zdjęcie tabliczki znamionowej i wszystkich dokumentów. Jest napisane AC800 jak byk. I drugą taką też mieliśmy oferowaną w momencie, kiedy zastanawialiśmy się, czy kupić kolejną 800, czy jednak gąskę. Zdecydowaliśmy się, że gąskę, bo jednak no... Dlaczego? No mamy na to robotę? Nie, no ale możemy mieć, możemy powalczyć. Jak będzie, to będziemy myśleć, gdzie to sprzedać, będziemy się martwić, tak? A jeżeli chodzi o nasze podejście do handlu i do kupowania i ogólnie do zasad, jakimi się może w życiu nawet kierujemy, bo mieliśmy też takie dwie nieprzyjemne sytuacje w naszej historii, gdzie po prostu handlarze nawet nie chcieli nas wystawić, tylko zachowali się bezczelnie. No jeden z tych, to nawet nie byli handlarze, tylko to byli właściciele sprzętów. Jeden to był Polak, a drugi pan to był Włoch.
No i w zasadzie było tak, że oczywiście we Włoszech jak byliśmy, to przez takiego pana, który tam no, jest, że tak powiem, pośrednikiem i zajmuje się sprzedażą właśnie demagów na tym terenie, no to przyjechaliśmy. Tata przyjechał z Rolandem oczywiście, po oni polecieli do Włoch, jak już no, pierwszy dźwig kupiliśmy od nich, więc też ten gość, ten handlarz nas znał, że jesteśmy firmą poważną i nie rzucamy słów na wiatr. Przyjechaliśmy, obejrzeliśmy 800. Nawet dobrze się to tak skończyło, bo była w gorszym stanie niż ta, którą mamy obecnie. No ale faktem jest, że tamtą kupiliśmy troszkę później. Do rzeczy. Przyjechaliśmy, sprawdziliśmy żuraw, ustaliliśmy cenę i podaliśmy sobie ręce. I z tym handlarzem, i chyba z tym właścicielem bodajże. Że wszystko jest pięknie uzgodnione, super, elegancko, no zadowoleni wrócili. Tak, mamy to, jest dźwig, jaki jest, no tam parę rzeczy drobnych jest, no ale ogólnie wiesz, 800, bardzo fajna, jest gitara, będzie dobrze, nie? No i spoko. 2 dni później dostajemy telefon od tego handlarza, że no, ale córka tego właściciela powiedziała taką historię uszu, że on jest do sprzedania, no ale że trzeba dołożyć 200 000 euro do niego, nie? Akurat byłem świadkiem tej rozmowy i Roland powiedział: OK, please tell Mr. Kowalski to fuck off. I tyle. Nie ma gadki dalej. Jak coś ustalamy, podajemy sobie ręce, to reszta to jest dla nas biurokracja i papierologia. Jesteśmy ludźmi honorowymi. Jeżeli umawiamy się na coś, to się umawiamy. Koniec, kropka, tak? Podaliśmy sobie ręce, deal był ustalony, cena była ustalona. Jak podajemy sobie ręce, to znaczy, że jest deal. No a gość się zachował niepoważnie. A drugą firmę to jeszcze jak zaczynałem na dźwigu, byłem z tatą i z operatorem w Polsce. Nie byliśmy u handlarza, tylko byliśmy u właściciela. Niektórzy będą kojarzyć, bo z tego co wiem, to nie tylko my tak mieliśmy z nim. No, w każdym razie przyjechaliśmy obejrzeć jeden z żurawi. To była nasza pierwsza taka większa sprawa, dla nas wtedy większa, no bo to był 4-osiowy żuraw, więc no przyjechaliśmy i tak samo było identycznie. Byłem ja, pan operator i tata. We trzech pojechaliśmy wtedy. Sprawdziliśmy dźwig, zgadaliśmy wszystko, dogadaliśmy cenę. Tata podał rękę, wszystko fajnie, pięknie. No a pan zaprosił, to jeszcze zapraszam tam. Tata miał kierowcę. No to z racji tego, że tam, prawda, dźwig fajnie sprzedaliśmy, że się dogadaliśmy, to koniaczek, prawda. No i jest koniaczek, ładnie, pięknie. Nalane, jest miło. Dyskutują sobie dwaj właściciele, czyli mój tata i tamten pan, o tym jak zaczynali i tak dalej, ble, ble, ble. No i w pewnym momencie ten pan mówi: no panie Władysławie, wszystko fajnie, ale no tutaj trzeba jednak jeszcze dorzucić 10 000 euro. Sztejdauf! Tata wstał i wyszedł. Tyle było gadki z tym panem i już więcej do tego pana nie pojedziemy. I po prostu no nie robi się tak. No, sorry, ale traktujmy się poważnie i w momencie jak mamy coś dogadane, jest podanie ręki, to dla nas to jest deal. A reszta to jest tylko kwestia tam potem załatwienia, nie wiem, finansowania, umowy i tak dalej. Kto przyprowadza, kto transportuje. Szczegóły i pierdoły, które są drugorzędne. Ważne oczywiście, no bo wszystko jest ważne przy takich transakcjach, ale drugorzędne. W jednym i w drugim przypadku na dobre nam to wyszło, dlatego że w tym polskim przypadku kupiliśmy praktycznie nowy żuraw. To było lata temu, już mówię, ale to była 70, która była w Czechach odnowiona u pana Kladiwy i mieliśmy ten żuraw normalnie z półroczną gwarancją. On był nówka sztuka po prostu jak przyjechał. Czesiu go dostał świętej pamięci. A ten drugi dźwig, który kupiliśmy we Włoszech, no poczekaliśmy tam chyba pół roku dłużej, ale był w o niebo lepszym stanie, był droższy. No ale tam jak podaliśmy sobie ręce, to deala sfinalizowaliśmy. Potem ci Włosi nawet, którzy nam go tutaj przyprowadzali na bazę, tydzień czasu siedzieli w kamperze i bawili się tutaj u nas. Też fajnie, bo nam pokazali, pozakładaliśmy podpory, uzbroiliśmy sobie ten żuraw. Także tak jak mówię, jeszcze co jest ważne, wszystko bierzcie na papier. Nie bawcie się w takie rzeczy, że zawozicie komuś gotówę i tam no tyle na boku, tyle normalnie na papierze, bo często jakieś abdule tak lubią praktykować, a potem zostaniecie z niczym. Bywały takie przypadki.
gdzie po prostu nawet zdawałoby się, że porządna niemiecka firma, która to nam chciała coś takiego zaproponować, ale powiedzieliśmy, że no way i proszę nam przesłać proformę. Oczywiście potem się okazało, że żuraw nie był ich, tylko kogoś innego, mieliśmy proformę, więc nam pieniądze bez problemu oddali, ale słyszałem o przypadkach, że ktoś tam leciał z kasą, no i kasa się rozpłynęła, handlarz się rozpłynął, Abdula nie było i nikogo nie było. A propos Włochów, że przyjechali na bazę, ale a propos jeszcze taka mała dygresja do tego, co mówiłem wcześniej, czyli o tym, jak ten pan z Liebherra, który nam przyprowadzał 250, mówił, żeby koniecznie na kołach i tak dalej, najlepiej do siebie. No, mieliśmy jeden przypadek taki, że też opony zaczęły nam płonąć dosłownie, po prostu bieżnik się odklejał, bo tamten handlarz przyoszczędził i kupił jakieś takie, no, bieżnikowane, czy też używane. 2 koła robił, tak jak mówię, chyba też po drodze. Odebraliśmy go w Zgorzelcu i jak jechaliśmy, zatrzymaliśmy się za Wrocławiem, dlatego że z tych kół się po prostu zaczynało dymić. Zostawiliśmy go na noc, ściągnęliśmy go następnego dnia, ten żuraw, ale handlarz zachował się o tyle fair, że po prostu oddał nam za nowe opony. Jakoś tam dogadaliśmy się, ale dał nam po prostu na nówki sztuki, więc spoko. No to jest kolejny argument za tym, że jeżeli możecie, jeżeli tylko macie taką opcję, to nawet niech wam na plac przyprowadzą ten żuraw. No i no, opony, tak wiecie, no, jedne się palą, inne mają zły bieżnik, natomiast zwróćcie sobie też uwagę na stan tego ogumienia, bo to nie są tanie rzeczy, tak? Taka opona w zależności od rozmiaru i od producenta to jest teraz koszt 13 000 złotych, zależy jaką ilość i u kogo kupujecie. No i miałem wam opowiedzieć jeszcze o najlepszym zakupie, jaki zrobiliśmy ever, moim zdaniem. Otóż w pandemii takie było niepewne wszystko, tak? No i do odważnych świat należy, bo ja się chciałem wstrzymać z zakupem, mówię, nie wiem, co to się dzieje na tym świecie, tak? W którą stronę to pójdzie. Część budów była po prostu tak zrobiona, że no zwłaszcza w tym pierwszym okresie no nie mogliśmy pracować, bo COVID, tak? Magiczny jakiś tam wirus. No więc ja tak z zakupami byłem bardziej zachowawczy, ale Roland powiedział, że go, bo jest dobra cena. Ja mówię, weź się wstrzymaj, nie wiadomo w którą stronę ten świat w ogóle pójdzie, dzieją się głupie rzeczy. A Roland mówi, nie, jadę, oglądam. No i kupiliśmy Fauna, 221 naszą za mega fajne pieniądze, naprawdę mega fajne pieniądze z transportem na bazie. Co prawda na lawetę, z balastami, z wszystkim, z całym ostępem. No, ale średnio jakbym miał sobie tak porównać, to daliśmy za ten dźwig 20% mniej niż był on rzeczywiście realnie warty wtedy. Więc to jest najkorzystniejszy zakup. 220 miała tańszą ratę od 130. Także no możecie sobie wyobrazić jaka to była wtedy skala. To nam się udało, to był mega zakup po prostu. Także do odważnych świat należy. Nie przejmować się światem, tylko robić swoje. Po prostu. Cieszę się, że ten dźwig mamy. No a na przyszłość mam nauczkę, że trzeba być odważnym i działać, albo mieć odważnego brata i tatę. Po prostu. Została moja ulubiona część, czyli biurokracja. Pokażę wam parę kwitów, na co zwrócić uwagę, jak kupujecie dźwig, co sprawdzić, co wam jest potrzebne, no i jak wygląda rejestracja pojazdu, który sprowadzicie z zagranicy, ciężkiego, w naszym przeszczęśliwym kraju, którego przepisy ruchu drogowego są skrojone typowo pod PRL. Pewnie się zastanawiacie, gdzie można znaleźć takie dźwigi, gdzie można kupić. Jest dużo portali branżowych takich na internecie, gdzie możecie sobie nawet niekiedy ceny sprawdzić. Możecie znaleźć też w Polsce dźwigi, na przykład, nie wiem, na Otomoto, czy tam na Allegro, bo też ludzie wystawiają. No natomiast my jesteśmy już na tyle, że tak powiem, znaną chyba firmą, że dostajemy też oferty od różnych handlarzy z całej Europy, cyklicznie do nas mailingują z tym, co mają. I no jeszcze pewnie na stronie producentów, jeżeli chcecie kupić używany, to większość z nich ma taką zakładkę Used Cranes i tam możecie sobie znaleźć nawet z informacją, w jakim kraju ten dźwig się znajduje i z kontaktem pewnie do danego handlowca. Jeżeli koniecznie chcecie zobaczyć, ile te sprzęty kosztują, to albo macie kwotę podaną na stronach, ale w większości przypadków jednak trzeba wysłać zapytanie ofertowe i wtedy dostajecie to czarno na białym, za ile ten sprzęt wołają. Mamy już tak obity tyłek, jeżeli chodzi o oglądanie tych sprzętów, że jak jedziemy gdziekolwiek do Europy, to zazwyczaj znajdujemy sobie kilka miejsc, bo kilkukrotnie, że pojechałem obejrzeć jeden sprzęt, który miał być perfekcyjny. Jeszcze wziąłem ziomka jednego serwisanta, bo był z Islandii, bo był od rodzinnej firmy 90. No i nasze oględziny wyglądały tak, że przyjechałem, zobaczyłem i się zawinęliśmy napięcie, pojechaliśmy stamtąd. Także warto, jeżeli jedziecie czy po ciężarówkę, czy po dźwig, czy po cokolwiek innego tam, mieć kilka punktów, powiedzmy w rejonie tam 200 km, żeby obejrzeć kilka rzeczy.
ponieważ choćby nie wiem jakie były nieraz zapewnienia ze strony tego handlarza, że to jest perfect, this is very, very, very nice crane, very good crane, it is not very good, it is a piece of shit, sir. Także no, miejcie kilka punktów, bo przynajmniej jakoś sensownie ten czas spożytkujecie i coś obejrzycie. No jeżeli pojedziecie obejrzeć jeden sprzęt, to często możecie wrócić wkurzeni. Jeżeli chodzi o samo sprowadzanie żurawi, jeżeli macie możliwość i jeżeli handlarz wasz się na to zgadza, to przynajmniej albo spytajcie go, ile jest z dostawą na miejsce, a jeżeli nie na miejsce, to chociaż do granicy polskiej. Dlatego, że no, tak jak wspominałem we wcześniejszym odcinku, głupie koło może spowodować bardzo duże koszty. A kolejna taka anegdota to jak przyprowadzano nam w 2014 roku 250 Liebherrka, kupiliśmy go w fabryce Wechingen, no to po prostu przyprowadzał nam go pan, ta chyba firma się Berger nazywa, która im rozwozi te żurawie. No i porozmawiałem sobie z nim troszeczkę, bo odwoziłem go na lotnisko do Krakowa. I mówi, że z jego doświadczenia wynika, że gdyby on sam miał kupować nowy dźwig, to życzyłby sobie, żeby ten dźwig z fabryki dojechał do niego na kołach. Dlatego, że różne rzeczy się dzieją, nawet przy nowych żurawiach trafiają się takie awarie, że no często nie ma, on tak twierdzi, to jest jego zdanie, że nawet by nie ładował na lawetę, tylko jechałby nowym. Ogólnie był też zaskoczony, to było, mówię, no z 10 lat temu. Był bardzo zaskoczony stanem polskich dróg. Powiedział mi, że autostrada ta A4 to jest in high European standard. 3 koła chyba robili po drodze w Niemczech też, panowie, więc no, na samych tych kołach już jesteśmy do przodu, że po prostu czasem więcej warto dołożyć czy klientowi, czy producentowi, czy handlarzowi, temu kto sprzedaje, żeby wam to przyprowadził bezpiecznie, chociażby po Niemczech, bo w Polsce sobie pewnie poradzicie, a w Niemczech niestety no, jest to dosyć drogie. Tam mieliśmy ten komfort, że ten dźwig po prostu przyprowadzili nam tutaj, Liebherr nam przyprowadził do nas na bazę. No plusem jest też kupowania u nich, że potem przyjechał pracownik, mieliśmy szkolenie, wszystko nam pokazali, wszystkie blachy wymienili, te, które były rozwalone przez opony, więc polecam kupować bezpośrednio od producentów. Przepraszam, od producentów. Nie wiem jak u innych producentów, wiem jak w Liebherrze, jeżeli chodzi o sprzedaż produktów, nie mówię o lodówkach, sprzedaż dźwigów przez Liebherra, no to tak powinien właśnie wyglądać topowy serwis. Także pochwała dla Liebherra tutaj z Rudy Śląskiej. No i wracając jeszcze do tego pana, który nam ten dźwig przyprowadzał, opowiadał mi też jedną historię, zestawiając jakby nasz kraj z innymi. No mówi, że LTC-kiem 1045 jechał kiedyś do Rumunii, po górach, jakiś w ogóle, mówi, że no tam zobaczył, że to jest trzeci świat i jak jechał do Polski, to myślał, że spodziewał się tego samego. No tutaj praktycznie do samych tych, mówi, autostrada, elegancko. A jeszcze pan odwiózł na lotnisko, to już w ogóle było fajnie. No i ale bardzo fajnie, że go odwiozłem, no bo paru rzeczy się dowiedziałem ciekawych. On mówi, tak jak mówię, podsumowując, on gdyby jechał nawet nowy żuraw, chciałby mieć dostarczony do siebie na kołach przez fabrykę. Broń Boże, nie na lawecie. Pierwszy raz wam moje biuro pokażę, bo jeszcze wam nie pokazywałem. Zawsze była pogoda, dzisiaj nas nie rozpieszcza, więc idziemy do biura. Moich koleżanek z biura wam nie będę pokazywał, dlatego że u sołtysa pracują najpiękniejsze dziewczyny i nie dacie im spokoju. Dobra, Dagi nie ma już? Nie. Nie ma. Kurde, szkoda, bym się jej spytał o parę rzeczy. Tutaj mamy książki, wszystkie dozorowe, tak. No i w momencie jak dźwig kupujecie, to jednak kwity jakieś warto od niego przejrzeć. Przykładowo tutaj mieliśmy tą naszą, palę sobie światło, ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Bałagan też tu mam u siebie. No ale mamy tak. To jest oczywiście księga rewizyjna, czyli tak zwana DTR-ka żurawia. Teraz już na płyty przeszli, wcześniej mieliśmy po 1 000 000 stron. Do setki mogę wam pokazać, mam 2 książki rewizyjne. Tutaj mamy linkę, że była wymieniana z atestem, ale to co wam chcę pokazać, no tutaj jest też tabele są u dźwigów, prawda? All Terrain Crane, ale jakie są ważne dokumenty? Regione Calabria, to nie wiem, Calabria, przepraszam, to są jakieś włoskie. Pokażę wam, na co zwrócić właśnie uwagę przy zakupie. Przede wszystkim musicie mieć książkę, musicie mieć tak zwany paszport dźwigu, czyli Prüfbuch. Tak to się pięknie nazywa. O, tu będzie Prüfbuch. Akurat w 40 ostatnio żeśmy chyba linę wymieniali. I mamy coś takiego. Tutaj mamy całą dokumentację. To jest najważniejszy dokument. Paszport dźwigu. Prüfbuch für den Kran. To jest oczywiście też w księdze rewizyjnej. No i tutaj mamy
Wszystkie typ, rok produkcji w tym paszporcie, prędkości wciągarek tam mamy w dalszym, jaka lina, jakie opony. To wszystko jest potrzebne wraz potem z tłumaczeniem do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Tutaj mamy na przykład linkę, ostatnio żeśmy wymieniali, 16, 150 metrów długa. Pfeiffer Memmingen to był producent dedykowany do tego, ale można założyć też innego producenta, byle to się zgadzało minimum, czyli to jest chyba siła zrywalności. No i tutaj mamy resztę, prawda, wszystkich różnych rzeczy. Potem mamy przetłumaczoną instrukcję obsługi i tutaj też jest privbuf, jakaś taka książeczka. To jest najważniejsze, ten privbuf, żeby zarejestrować to w dozorze. No zobaczcie, ile tych dokumentów jest, jakie to jest grube, a w ogóle zobaczcie paranoję, totalną paranoję według mnie. Nie mam tutaj oczywiście do nikogo pretensji o to, ale tak to swego czasu kiedyś wyglądało. Był taki okres, że do jednego Liebherra mieliśmy 2 książki rewizyjne, bo tak sobie ktoś w dozorze technicznym zażyczył. Tu jest wszystko po prostu. Jedna i druga. No więc jest tego mnóstwo. Natomiast tak, jeżeli chcecie zarejestrować ten dźwig do jazdy, no to co musimy zrobić? Przyprowadzamy go do kraju, jedziemy na przegląd, na stację diagnostyczną. Najpierw zrobicie sobie UDET, potem jedziemy na rejestrację. Dlaczego? No bo bez UDET-u rejestracji nie zrobicie. Ale jak przyjeżdżacie pierwszy raz, macie dokumenty, przyjeżdżacie na stację i każdy diagnosta, który ma odrobinę oleju w głowie, wbija Wam przegląd negatywny. Jeżeli Wam wbije przegląd pozytywny, to znaczy, że popełnia przestępstwo. Dlaczego? Dlatego, że do zarejestrowania żurawia potrzebne jest coś takiego jak odstępstwo od warunków technicznych. Wcześniej wysyłało się to do Ministerstwa Infrastruktury czy też Ministerstwa Transportu. Czekało się chyba na to pół roku. Teraz zajmuje się tym TDT i chodzi o to, że przyjeżdżacie na przegląd, dostajecie wynik badania negatywny i występujecie z wnioskiem do TDT o odstępstwo od warunków technicznych, tak to się bodajże nazywa. Piszecie pismo, diagnosta Wam opisuje, że tam wymiary żurawia są przekroczone, że naciski na osi. Opisuje wszystko to, co jest poza jakby normami, które dopuszczone są przez polskie prawo. I wówczas wysyłacie wniosek o to, żeby takiego odstępstwa Wam TDT udzieliło. Nie wiem, ile to teraz trwa, szczerze powiem, ale no, jak to miało Ministerstwo Transportu, to zdarzało się, że pół roku żurawie musiały czekać na rejestracje bezużyteczne. Więc co się potem działo? No, jechało się na przegląd, jeżeli już były warunki techniczne i było to odstępstwo, że wszystko było ok. Po jeszcze dyskusjach pomiędzy, na linii diagnosta TDT albo diagnosta Ministerstwo wtedy Transportu, że tu brakuje przecinka, tu kropki, a tam dwukropka. Ale nie wiem, ile się teraz czeka na takie odstępstwo. W każdym razie no chyba nie tak długo jak kiedyś, natomiast no jest to uciążliwe, tak? Bo to jest tylko kwit świadczący o tym, że możesz zarejestrować. Nic się w tym dźwigu nie zmienia kompletnie. I bez tego odstępstwa nie zarejestrujesz, a z odstępstwem zarejestrujesz, bo nie wiem, państwo musi wiedzieć, czy ktoś musi wiedzieć, że to jest trochę większe, tak? Nie wiem jak teraz, mówię, może to się przyspieszyło troszeczkę, bo tak jak mówię, różne sprzęty żeśmy wielokrotnie rejestrowali, no ale jest to dosyć uciążliwe, tak? Bo to powinien po prostu diagnosta moim zdaniem robić na miejscu, opisać i dziękuję, cześć, jedziemy. Nie, to no oczywiście u nas, no nie tylko u nas, dobra, ale no... Jestem wielbicielem działalności państwa jako takiego i nie uważam go absolutnie za żaden aparat opresji. A to trzeba wszystko zrobić tak, żeby państwo wiedziało, ile ja mam odstępów pomiędzy osiami i jaką ja mam szerokość i tak dalej, i tak dalej. Jakby nie mógł tego zrobić diagnosta na stacji diagnostycznej, zanieść to do urzędu komunikacji odpowiedniego wydziału, dziękuję, jest. No nie, ktoś wyżej musi to jeszcze zaakceptować i klepnąć. Teraz już wiecie, jak kupić dźwignię, wtopić. O, temat na czasie, moja kochana mama, a propos PRL-u, Fiacikiem z lat 90. na marszu tyskim dla życia i rodziny. Natomiast, a to jest mój pierwszy dźwig, który dostałem na urodziny, chyba 7. Jakoś to się nazywało, Lego Technics 8460. Jeszcze działa, tu mi małolaty moje pourywały chrześniaki. Co nieco, ale to jest pierwszy model Lego Technic. Jak ja się cieszyłem, jak ja to dostałem, z tego można zrobić Lego ciężarówkę albo dźwig. W każdym razie, cóż, no teraz już wiecie, na co zwrócić uwagę. Inaczej, na co ja zwracam uwagę przy zakupie, jak ja to widzę, jak ja to oglądam. Zawsze mówię, lepiej jechać we dwóch.
Zawsze lepiej mieć przyrząd do zmierzenia luzu na obrocie, poszperać, poszukać, sprawdzić dokładnie to, co możecie sprawdzać. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zalajkuj. Jeżeli podoba Ci się mój kanał, zasubskrybuj. A jeżeli potrzebujesz dźwig do konkretnej roboty, to nie kombinuj, tylko dzwoń po sołtysa z Tychów. This is how we do. This is how we do. Gdybyście woli... Tata wjechał na bazę. Już wiem, że chcecie oglądać dźwigi między... Jeszcze raz to nagrasz. A propos... A jeżeli potrzebujesz dźwigu z Rzeszy bądź z Włoch wcześniej, do OnlyFansa dojdziemy. Wszystko wam pokażę. Tam jest burdel w środku. Będziemy robić burdel czy nie?